Dzień dobry, witam Państwa w trzeciej edycji cyklu Ekologicznie z PEU. Podczas naszych spotkań rozmawiam z naukowcami z Politechniki Łódzkiej o ekologii. A dzisiaj będziemy mówić o wynalazku, dzięki któremu tkaniny zyskują właściwości, bardzo wyjątkowe właściwości, ale o tym opowiedzą już moi goście, a są nimi pani profesor Anna Marzec oraz pan doktor Bolesław Szatkowski. Oboje Państwo są z Wydziału Chemicznego. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Na czym polega Państwa wynalazek i jego wyjątkowość? Ten wynalazek są to materiały, tekstylia, które wykazują właściwości biostatyczne. Ja może najpierw zacznę od idei i kulis powstania tego wynalazku, bo myślę, że tutaj będzie to istotne. Ta idea i pomysł pojawiły się w roku 2020 podczas pandemii. Wówczas wiele firm wdrażało różne produkty codziennego użytku, które wykazywały właściwości przeciwdrobnoustrojowe, przeciwwirusowe. I firmy szukały, z jednej strony wdrażały znane technologie, ale szukały też nowych technologii, które mogłyby wdrożyć. I tutaj nasz zespół, analizując wady i zalety produktów, wpadł na pomysł, żeby wynaleźć taki kompozyt polimerowy złożony całkowicie z naturalnych komponentów, który wykazywałby właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwwirusowe i który można by było aplikować na tekstylia. A czy to by oznaczało, bo Państwa pierwszy pomysł zbiegł się w czasie z początkami pandemii, czy to by oznaczało, że gdyby Państwo wcześniej zajęli się takimi badaniami, to byśmy mogli uchronić się przed koronawirusem? Czy to za daleko idący wniosek? Na pewno jest to jedna z alternatyw, która byłaby pomocna i jedna z alternatyw może dla istniejących już na rynku i bardziej ekologiczna w stosunku co do niektórych istniejących. A właśnie, na rynku istnieją już jakieś rozwiązania, panie doktorze, tego typu? Dotychczasowo rynek tekstyliów antybakteryjnych zakłada dwie koncepcje polegające na zapewnieniu pewnych właściwości przeciwdrobnoustrojowych. Jednym rozwiązaniem jest stosowanie włóknin syntetycznych, np. polipropylenowych, które stanowią pewną fizyczną barierę dla bakterii, dzięki czemu chronią użytkownika przed kontaktem z nimi. Inną koncepcją jest modyfikacja chemiczna, nanoszenie różnego rodzaju powłok na tkaniny związkami, które są bioaktywne. Najczęściej są to różnego rodzaju nanocząstki metali, na przykład nanocząstki srebra. Jednak w ostatnim czasie pojawiły się pewne doniesienia naukowe, iż tego typu nanocząstki mogą migrować z tkanin do organizmu i akumulować się w wątrobie. Oczywiście długofalowe efekty tej migracji nie są jeszcze do końca znane, ale oczywiście należy poszukiwać również innych alternatyw, bardziej takich proekologicznych, prozdrowotnych. A u Państwa jak wygląda ten proces wytwarzania tych tkanin, czy nanoszenia tej substancji na tkaniny? Tutaj, jeśli chodzi o technologię, to jest ona dwuetapowa. Pierwszym etapem technologii jest otrzymanie tej kompozycji polimerowej o efektywnych właściwościach biobójczych. Natomiast drugim etapem jest proces powlekania materiału. Czyli tutaj w pierwszym etapie dobieramy naturalne komponenty, które wykazują taki efekt synergiczny, jeśli chodzi o te właściwości biostatyczne. Dodam jeszcze, że sam proces jest stosunkowo nieskomplikowany i nie wymaga stosowania szkodliwych rozpuszczalników, ponieważ medium stanowi woda. Nie wymaga również takich drastycznych temperatur, co jest ważne z punktu ekologicznego i ekonomicznego. Natomiast takim pewnym wyzwaniem był dla nas drugi etap, szczególnie przy produkcji tutaj ubrań, które zakładaliśmy, które miały być przeznaczone na przykład do zakładów opieki zdrowotnej, dla pacjentów czy personelu. No właśnie, tutaj mamy przykład takiego ubrania. Tak, bo z jednej strony
oczekujemy, że ten kompozyt, ta formulacja będzie równomiernie naniesiona na teksturę tkaniny, żeby zapewnić maksymalną efektywność i działanie przeciwdrobnoustrojowe, ale z drugiej strony nie może wpływać też na takie właściwości tekstury, na teksturę, bo to mogłoby zaburzać, że tak powiem, szeroko rozumiany komfort noszenia, czyli nie może wpływać na miękkość, na właściwości hygroskopijne i tym podobne. Ale nam udało się znaleźć ten kompromis pomiędzy efektywnością a... Czyli tak naprawdę jak mamy ubranie na przykład tego typu, bez naniesionej tej powłoki i z naniesioną tą powłoką, to na pierwszy rzut oka one wyglądają identycznie. Tak, ponieważ jest ona też bezbarwna. Ale właściwości są zupełnie odmienne. A jakie to właściwości? Tutaj była mowa o już jakimś tam podejściu. Konkurencyjnych ale... rozwiązaniach. Tak. Tutaj główną zaletą tego wynalazku, tej opracowanej biokompozycji jest jej uniwersalność, wielofunkcyjność. Wyniki badań, które uzyskaliśmy podczas realizacji projektu badawczego w ramach Inkubator 4.0 oraz w dalszej współpracy z partnerem gospodarczym, wykazały, że jesteśmy w stanie poprzez odpowiedni dobór składników, komponentów naturalnych, ich stężenia, a także stosunku ich względem siebie, otrzymać kompozycję o bardzo szerokim spektrum właściwości. A jakie to właściwości? Otrzymujemy materiał, który wykazuje zarówno właściwości przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe i jednocześnie z możliwością uzyskania dodatkowo materiału o zwiększonej stabilności termicznej czy nawet ograniczonej palności, co również jest takim istotnym zagadnieniem. Co więcej, jesteśmy w stanie w odpowiedni sposób również wpływać na barwę takiej kompozycji, czy regulować jej walory zapachowe, nie ingerując jednocześnie przy tym w inne właściwości takiego produktu, w tym również na komfort, szeroko rozumiany komfort użytkowania, ponieważ osoba, która oczywiście założy taki fartuch wykonany z takiej tkaniny, no, musi czuć się komfortowo. Oczywiście. Pomimo zapewnionych innych właściwości. Powiedział Pan o barwie, ale może być też, jak Pani profesor wspomniała, to bezbarwne, tak? Czyli właściwie neutralnie, nie zmieniające koloru. Tak. No dobrze, a nie obawiają się Państwo, że ten Państwa wynalazek podzieli losy nanocząsteczek srebra, o których Pan doktor już wspomniał, to znaczy na początku zachłyśnięto się, że są to wspaniałe rzeczy, a potem, jak już zostało powiedziane, ostatnie badania wskazują, że no tak nie do końca jest, być może jest jednak problem, bo to się odkłada, gromadzi w organizmie człowieka. Tutaj istnieje jakieś ryzyko, że może się okazać za pół roku, rok, może dwa, że jest jakiś kłopot zdrowotny z tym? Raczej nie powinien, ponieważ te komponenty, które dobraliśmy indywidualnie, zostały już wcześniej przebadane, zostało potwierdzone naukowo ich tak, nietoksyczność i neutralność, jeśli chodzi o zdrowie człowieka, więc mamy nadzieję, że tak nie będzie. Pokaże. Tak, tak naprawdę wiele takich związków pochodzenia naturalnego, które wykazują właściwości przeciwdrobnoustrojowe, znane są już od wielu lat i stosowane w różnych aplikacjach i nie ma dotychczas żadnych doniesień, aby miały one jakiś bardzo negatywny wpływ na zdrowie. Więc liczymy, że w naszym przypadku, gdzie stosujemy synergiczny efekt różnych takich składników, nie będziemy mieli nie zaobserwujemy żadnych negatywnych skutków. A do wszystkich rodzajów ubrań Państwo przewidują wykorzystanie tej powłoki, bo tutaj mamy przykład jakiegoś ubrania medycznego, a czy jakieś inne jeszcze zastosowania? Właśnie, bo tutaj jakby koncepcją było powstanie, otrzymanie naturalnej kompozycji i teraz pytanie, gdzie możemy ją zastosować? Możemy ją stosować zarówno do powlekania naturalnych włókien, jak i syntetycznych, czyli ta formulacja jest uniwersalna. Jeżeli zastosujemy ją do powlekania na przykład bawełny, wówczas możemy otrzymać taki produkt całkowicie degradowalny, co z punktu ekologicznego teraz wydaje się niezwykle ważne. A poza ubraniami medycznymi możemy jeszcze gdzieś wykorzystywać właśnie te ubrania czy te tkaniny? Ja powiem tak, tkaniny są to materiały, które bardzo chętnie chłoną wilgoć i ciepło, szczególnie
w kontakcie ze skórą człowieka, tworząc idealne warunki do właśnie rozwoju, namnażania się drobnoustrojów, co z kolei skutkuje po pierwsze nieprzyjemnymi walorami zapachowymi, powstaniem różnego rodzaju rozwojem alergii skórnych, czy co najgorsze stanów zapalnych. Jest to przede wszystkim istotne w przypadku osób, które już są narażone na różne jednostki chorobowe, czyli przede wszystkim pacjentów w szpitalach. Dlatego też głównym kierunkiem implementacji naszych wyników jest sektor medyczny, branża medyczna, gdzie pacjenci, osoby wizytujące czy personel medyczny mają na co dzień kontakt z różnego rodzaju materiałami tekstylnymi, począwszy od pościeli, piżamy, czy poprzez fartuchy, czy odzież ochronną. Dlatego też głównym kierunkiem jest ta branża medyczna, aby hamować możliwość rozwoju infekcji wśród chorych oraz osób opiekujących się nimi. Ale oczywiście możemy tego typu materiały stosować również w innych kierunkach. Przykładowo interesującym rozwiązaniem może być produkcja filtrów antybakteryjnych w klimatyzacjach, które stosowane są na przykład w budynkach użyteczności publicznej, takie jak na przykład urzędy, uczelnie czy centra handlowe. Miejsca, w których na co dzień przemieszcza się, spotyka się wiele przypadkowych osób, które nawet nieświadomie mogą roznosić różnego rodzaju chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego też ważne jest, aby w takich miejscach również w pewien sposób ograniczać rozwój tego typu elementów. Czyli tak, proszę. Proszę, może jeszcze tutaj uzupełnię, ponieważ Bolesław powiedział, tak jak wspomniał, takim naszym pierwszym pomysłem było zastosowanie tych tkanin przeciwdrobnoustrojowych do zastosowań tak medycznych w zakładach opieki zdrowotnej dla pacjentów, dla personelu. Natomiast interesującym zastosowaniem obecnie byłoby użycie ich jako bielizna dla żołnierzy. Wiadomo jest, że podczas działań wojskowych żołnierze mają ograniczony dostęp do wody, dostęp do sanitariów i są zmuszeni często wiele dni przebywać w tym samym ubraniu. I obecność takich materiałów przeciwdrobnoustrojowych mogłaby hamować rozwój infekcji i zakażeń i przez to zwiększać bezpieczeństwo takiego żołnierza podczas operacji militarnych. Czyli tych zastosowań jest naprawdę sporo i to są bardzo ważne zastosowania, ale o znaczeniu, o wielkości Państwa pracy świadczą też nagrody Państwo, jakie otrzymaliście i to za granicą. Jakie to nagrody? Tak, szczęśliwie udało nam się uzyskać 3 medale na międzynarodowych targach wynalazków w ubiegłym roku, które odbyły się w Tajlandii, Tajwanie oraz w Genewie w Szwajcarii. Także jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że nasza praca została doceniona przez Międzynarodowy Komitet. A kiedy można spodziewać się wdrożenia tej pracy Państwa, efektów tej pracy? Obecnie rezultatami naszych badań zainteresowała się firma BioValley i wynalazek jest na etapie wdrażania. Czyli niebawem będzie w szpitalach można zobaczyć ubrania dokładnie takie, czy tego typu, z odpowiednimi powłokami, z odpowiednią Mamy powłoką. nadzieję. Zdecydowanie będzie to dla nas olbrzymia satysfakcja. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę i życzę kolejnych sukcesów. Proszę Państwa, dzięki wynalazkowi naukowców z Politechniki Łódzkiej ubrania zyskują właściwości przeciwwirusowe, chronią nas przed drobnoustrojami i są na dodatek ekologiczne. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.